Witajcie, mamy kolejny piękny poranek. Może już nie taki poranek, bo już jest 9:40. Jesteśmy w wiosce u znajomych, u Ulana i Ajnasz. Tutaj właśnie na tym polu mieliśmy rozbite namioty, bo u nich jest mały dom, a jest liczna rodzina, więc lepiej było spać na zewnątrz. A jesteśmy już po śniadaniu. Dorenda jeszcze czyści zęby i będziemy jechać. Jedzenie kolacji, picie herbaty. Jeszcze raz herbata, jeszcze raz herbatę. Tak. I ile razy w nocy sikałaś? 2. 2, a ja 3. No, przed nocą i Przed w nocy nocą. 2 razy. No, ja też tak. Po prostu jakoś te herbaty się kumulują w człowieku i jak się pije, to się nie chce sikać, a później nagle się chce sikać. A to jest syn Ulana. Skaży, salam. Salam. Nie chcę. Tak, dzisiaj nas czeka znowu podjazd. Każdego dnia mamy jakąś przełęcz. Dzisiaj musimy wjechać na 3350 metrów, żeby zjechać później do jeziora Sąkul. A jesteśmy na 1700, coś koło tego, więc znowu będzie masakra. Jazda pod górę. O, zobaczymy. Już trochę mi się nie chce ciągle codziennie wjeżdżać pod górę i wolałbym parę dni jechać po prostu równą drogą, ewentualnie z jakimiś małymi wzniesieniami i asfaltem, a nie ciągle tym szutrem. To jest po prostu wykańczające. Ten odcinek przedwczoraj, gdzie był cały czas zjazd, podjazd i to stromo było. W kamieniach, wszystko się kopało, koło grzęzło, to jest, słuchajcie, masakra. Do tego upał, ale jeszcze dobra, dojechać do Sąkula, jedna przełęcz, druga przełęcz, zjechać z Sąkula i potem powinno być trochę lepiej, jak będziemy jechać wzdłuż brzegów jeziora Isyk-Kul. Dotarliśmy do skrzyżowania. My chcemy jechać tam na jezioro, w kierunku jeziora Sąkul. A z tej strony główna droga przechodzi przez most, który aktualnie jest remontowany. Jest zamknięty dla ciężarówek, a samochody osobowe na razie stoją, ale no skoro tam stoją, to pewnie ich przepuszczą. Jakbyśmy chcieli jechać do Narynia, to trzeba by jechać przez most, skręcić w lewo i później cały czas. Nie wiem, czy tam będzie asfalt. Chyba tam już jest asfalt od mostu. No w każdym bądź razie my chcemy jechać przez jezioro Sąkul, także jedziemy tam w kierunku tych gór. Przełęcz 3300 parę metrów. Potem zjazd do jeziora. Do jeziora z 50 km. Kirgizi postawili piękną tablicę informacyjną, jak dojechać stąd do Sąkula i jakie są po drodze atrakcje. Zaraz wam pokażę, jakie odkrycie tu jest. Patrzcie. Normalnie stara polska Jawa. No już w stanie agonalnym, ale rama jeszcze jest. Reszta rozwalona. Kół nie ma. Bak się zachował. Tutaj jest chyba kilometraż, tylko nie wiem jak go czytać. 30 328. O, tyle chyba przejechała. No ale niezły polski motor. Pewnie jeszcze z czasów sowieckich. Przykro go widzieć w takim stanie. Musimy jechać do drugiego sklepu, bo w tym nic nie było oprócz marchewki. Tak, nawet lodów nie. A na oknie jeszcze było napisane, że są lody. Tak. Mamy tu atrakcję turystyczną. Przynajmniej tak wynikało z tablicy informacyjnej. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wygląda na jakieś bardzo stare grobowce. Zaraz zobaczycie. Nawet zrobili daszek, który niestety się rozwalił częściowo. Teraz możecie patrzeć. Patrzcie. O, a my jedziemy dzisiaj cały dzień
po takiej dziadowskiej drodze. Chyba w ogóle nie ma żadnej przyjemności z tej jazdy. Nie. XVII-XVIII wiek. Tak. Jakiś rycerz Tak. na koniu. Urfak-Tardan. Z herbu pantera i lew. Wchodzisz do środka? Tak to wygląda. Trochę się chyba sypnął ten grobowiec. Może dach się rozwalił i... To są po prostu mury bez dachu. Nie widać, gdzie on leży. Tak. No ale skoro drzwiczki są, to pewnie... Chyba nie tutaj. tutaj. Pewnie gdzieś tutaj w środku leży. Tak. Tak, czyli tutaj już albo nie było dachu, albo dach już się zawalił i właśnie jesteśmy na dachu teraz. Możliwe. Możliwe, że tak było. A jutro nas czeka wspinaczka na Przełęcz. 1000 metrów podjazdu. Oj, oj, oj. Już mi się trochę nie chce tych przełęczy jeździć w kółko. Codziennie Przełęcz. Po prostu chciałbym przez tydzień jechać równą, prostą, ładną drogą, a nie ciągle Przełęcz, Przełęcz, Przełęcz. A gdzieś za tymi górami jest już jezioro. Jeszcze 900 metrów wyżej, lustro wody. Wyobraźcie to sobie, jak wysoko. Widać na tych stokach na górze, że jest las. Ale tam już jest wysoko. I my w tą dolinę wjeżdżamy, a potem będą serpentyny do Przełęczy. Taką ładną miejscówkę wybraliśmy na nocleg. Zaraz wam pokażę bliżej. Tylko się jeszcze tu chcę przemieścić kawałek. Tu jest rzeka, spływa z doliny. Proszę bardzo. A nasza droga, którą będziemy jechać, jest tutaj obok. To jest taka boczna droga, w którą wjechaliśmy. Tu jest główna trasa na sam gór. Główna. Przed chwilą przejeżdżali Kirgizi na koniach. Mówią, że gdzieś kawałek dalej mają domek. A coś tam mówił, że jak chcemy, możemy też tam się koło nich rozbić. Ja powiedziałem, że wszystko mamy, co potrzebujemy. Zostajemy tutaj na noc. Tutaj będziemy mniej więcej w tym miejscu, co do Rendale, że będziemy spać. Nie będziemy rozkładać. Testuję, czy to jest dobre miejsce. Testuję, tak. I co, dobre jest? No co, latają jakieś takie bardzo małe, nie wiem, muszki. Muszki. Mrówek Ale nie ma? pewnie w nocy przystaną. No, nie ma komarów. Nie będziemy rozkładać namiotów z tego powodu, bo nie będzie padać. Jest czyste niebo. Jesteśmy na wysokości 2200 metrów, więc temperatura nie spadnie też poniżej zera w nocy. Mamy ciepłe śpiwory, nie zamarzniemy. Zaraz zajdzie słońce. Podejrzewam, że wtedy też ustanie wiatr. Teraz jeszcze troszeczkę dmucha. Także zaraz rozpalamy kuchenkę, robimy kolację, herbatę tradycyjnie. Potem godzina obserwacji nieba, bo obserwujemy różne dziwne zjawiska, się pojawiają od ostatnich 2-3 dni na niebie. No i później zasypiamy i rano się budzimy i robimy to samo co dzisiaj, tylko że jutro. Tak. No i tylko, że będzie trochę bardziej w górę. No, będzie dużo w górę, potem będzie trochę w dół.
Tam już wyjedziemy na przełęcz, potem będzie troszeczkę zjazdu i będzie wielkie jezioro, a to zobaczycie jutro. Spędzamy posiłek, będzie marchewka, papryka, cebula. To już się zaczęło smażyć, jeszcze tylko dodamy zaraz papryczkę, jedną sztukę. I do tego będzie ryż i sos pieczarkowo-kurczakowy czy coś w tym Coś w stylu? tym stylu, tak. Tak, dokładnie tak. Tu gdzieś jest torebka ryżu. Kurczaka nie ma. Kurczaka nie ma, a to jeszcze ryż Do taki. tego sosu miał być. ale- Tylko ryż wysypiemy. To nie będzie się w tej torebce gotować, tylko wysypane. A w międzyczasie przygotowaliśmy sobie też ognisko. O. Tu będzie ognisko, ale to to dopiero jak się zrobi ciemno, sobie zrobimy ognisko. A spać będziemy gdzieś tutaj jak te gówna. Wygląda, że mamy pierwszy śnieg tego lata. Ha! Jeszcze nie spodziewaliśmy się tego zupełnie, ponieważ spaliśmy wczoraj, jak widzieliście, pod gołym niebem, bez żadnych namiotów. A tymczasem na przełęczy rozpadało się, poziębiło się. Na dole padał deszcz, a tutaj pada śnieg. A jesteśmy na przełęczy Moldaszu. 3346 metrów nad brzegiem morza. Przyjechaliśmy z tamtej strony bardzo ładną drogą. Tam setki, może nie setki, trochę przesadzam, ale całkiem sporo tych zakrętów, takich serpentyn. Pewnie tego nie będzie widać, bo jesteśmy we mgle, ale może spróbuję dojść do krawędzi. A za chwilkę będziemy zjeżdżać do jeziora Sąkul. I plan był taki, że dzisiaj dojedziemy do jeziora Sąkul. Będziemy się tam kąpać, myć, prać. A na to wygląda, że dojedziemy do jeziora i będziemy rozkładać jak najszybciej namioty i się tam chować. Tą drogą jechać. Od miejsca, gdzie spaliśmy ponad 1000 przewyższenia. Warunki niezbyt optymistyczne, także trzeba te 300 metrów czy 200 metrów zjechać w dół. Może nad jeziorem będzie słonecznie. Miejmy nadzieję, do jeziora jakieś 10 kilosów do przejechania. Tak wygląda przełęcz w Moldaszu. Moldaszu. Ale jest za to power. Takie rzeczy trzeba przeżyć, żeby było później komu opowiadać. Dzieciom opowiadać. Zimno. No, tak. Wiatr bardzo zimny, bo jak byłem tam w toalecie, No, tam wiatru nie ma. tam No, w cieplej. porządku. W porządku. O, a już się Przyjaźnie. przejaśnia. No to zobacz, to zawsze tak, nie? Jak się obierasz na pogodę, to Tak, może się okazać, że za pół godziny już będzie tu słońce świecić, będzie ciepło. to będzie się rozebrać. Co tam powiedzieli, że jak pierwszy raz jedziesz na Sąkół, to trzeba się kąpać nago, tak? Tak.
Wiesz, w tej zamieci nie będzie widać. To To możesz... podobno taki zwyczaj. Taki zwyczaj. Ale nie wierzę za bardzo. Jak pierwszy raz jedziesz na Sąkul, trzeba się tam nago kąpać. Ja już byłem, to jest mój trzeci raz na Sąkul. Dorenda pierwszy. Bateria w kamerze jeszcze jest. Także będą sceny w filmie, pojawią się. W końcu, nie? W 20 odcinku. Wszyscy czekali od pierwszego. Może nawet bardzo się poprawiła. Zmieniła się zupełnie z tej śnieżnej na ciepłą i przestało wiać. Jeszcze chwilę temu wiało. Ale jeszcze nie jest tak ciepło, żeby się rozebrać. Jeszcze nie jest tak ciepło, ale popatrzcie, jest jezioro. Dojechaliśmy do jeziora. I taką rzecz, którą tutaj chcę pokazać, to te osiedla jurtowe dla turystów. Yurt Camp, Songkul Land. Pewnie ta. Tam dalej są też kilka. Tutaj duże, gdzie stoją busy Intourist, które nas po drodze mijały wczoraj. Tam kolejny. I my gdzieś też tutaj się rozłożymy z namiotami, bo tu jest taka miejscówka, gdzie droga najbliżej dochodzi jeziora. A później będziemy już jechać drogą w tamtą stronę. Tu jak jest ten znak, tam widać z tyłu przełęcz, prawdopodobnie tą przełęczą będziemy przejeżdżać i już zjeżdżać do głównej drogi asfaltowej, cywilizowanej. Tak, a jeszcze tu za nami są też jurty i ja tu kiedyś, gdy nocowałem, to wiem, że gdzieś tutaj lazłem, szedłem do sklepu. Wybraliśmy miejscówę dzisiaj na noc. Tu będziemy obozować. Rozkładamy namioty bardzo blisko do jeziora, w pobliżu jurty i w pobliżu hotel jurtowy też. I dużo przestrzeni. Można biegać, krzyczeć, robić co się chce. Będziemy odpoczywać. Tak. Będziemy odpoczywać, zrobimy jedzenie. Pierwsza czy coś takiego? Jest godzina 1:08. Także dzisiaj dzień relaksu i morze kąpieli.